Śniadanko. Czerwony Arbuz, no tak. Tak, Też na A. Wojtek się jeszcze nie obudził. też na A. Dzień doberek. Pokazać wam chciałem, gdzie spaliśmy. Tutaj jeden namiocik. Tam Wojtunio się już zbiera powoli. Na takim tarasiku. W opuszczonym domiku. Patrzcie jaki widoczek. Piękne, duże fale na morzu. Plan na początku był, żeby spać na plaży, ale okazało się, że woda pochodzi tak wysoko, że nie jest to za bardzo możliwe. Nie wiem, czy widzicie, są takie jeziorko tutaj po prawej. No to woda przecieka przez drogę i wcieka do tego jeziorka. Więc jakbyśmy tam spali na plaży, to obudzilibyśmy się pewnie gdzieś na środku morza. Czy to już jest ocean tutaj? Fakt faktem, wyspaliśmy się elegancko. A dzisiaj do parku wodnego idziemy trochę popływać. Dzisiaj na mieście chyba jakiś meczyk będzie. Siedzimy na trybunie, a tutaj proszę bardzo, przygotowują boisko. Idziemy na wodospady, park wodny niby, ale naturalny. Więc będzie kilka małych wodospadów, kilka jeziorek, w których już nie mogę doczekać się, żeby się wykąpać. Przez świeżutką, chłodniutką wodę prosto z gór przechodzę. Super. Zwłaszcza po całym tym upale Panamy. O, coś wspaniałego. No nic. Idę szukać wejścia. Stróż pilnuje. Dzień doberek. Wygląda, jak spaliśmy w tym samym miejscu. Tam sobie zwolna wstaje słoneczko. Mamy godzinę 6:40 i obudziliśmy się z dość nieprzyjemną niespodzianką. Nie wiem, jak mogliśmy tego w nocy nie usłyszeć, nie zauważyć. Nie zwrócić na to uwagi, mianowicie patrzcie, jaką mam dziurę w namiocie. Jakiś szczur prawdopodobnie chciał się dostać do żarcia. Zapomnieliśmy o tym, że w tym oto plecaczku miałem żarełko. I teraz mam tutaj też dziurkę w tym plecaku. Ale nie martwcie się, bo nie jestem w tej biedzie sam. Wojtkowi też przygryzło namiot. Też miał siateczkę z jedzeniem w środku. I ma takie ładne dwie dziureczki teraz tutaj w wampirze. Będziemy musieli szukać sklepu z jakimiś łatkami. Do namiotów i... Bueno, 10 minutos. I 10-15 minutos, por favor. nie będziemy szukać, żeby sobie załatać namioty, a taki ziomek przyszedł coś chce od nas. Jak gdzieś kempujecie, składacie namioty albo śpicie nawet bez namiotów, to pamiętajcie, jedzenie gdzieś na drzewie albo gdziekolwiek z dala od miejsca, gdzie śpicie, przynajmniej kilkanaście metrów. Tak, jeżeli już, to nawet koło namiotu, ale na zewnątrz. No, idziemy teraz zjeść sobie śniadanko. Wojtuś ma przygotowanego kokoska. Którego to mamy? Nie, Niemiec Tachał. Niemiec Tachał z Porto Baldia. A po śniadanku lecimy na Nekokli, czyli już na właściwy ląd Kolumbii i tam będziemy cisnąć stopem. Czekamy na łódeczkę. Podpłynęła już tutaj, czymś takim będziemy płynąć.
Czy przeżyjemy? No to się okaże, bo to lepiej on tu całkiem nieźle. Wojtek ma minę taką niezbyt wesołą. Czemu? No nie wiem. No ty tak uważasz. Tutaj dostawa owoców i warzyw. Siadamy. Płyniemy. Odbili od portu. Nie udało się już na końcu. Jesteśmy prawie na końcu. Popłyniemy statkiem, który się nazywa Perła. Perła pierwsza. Powolutku sobie tak dryfujemy, ale zaraz odpali 3 silniki i każdy po 300 koni. Dopłynęliśmy. Udało się. Trochę mokry jestem, bo fale. Powiem wam, że zaskoczony jestem troszeczkę, bo tutaj normalnie jest polska flaga. Patrzcie, biało-czerwona. Idziemy łapać na Kartagenę. Mamy 2 dni, żeby tam dotrzeć, bo od jutra dopiero mamy tam załatwionego hosta, także na spokojnie tam dotrzemy. Siedzimy sobie. Już ile? Prawie nie jeździ. 15 minut siedzimy, przejechały 2 samochody. Tak, te same motory, ale jeden za drugim. One eternity later. No i siedzimy, czekamy. Nie, nas bardzo ładne dziewczyny na motorach, więc nie nudzimy się ogólnie. Siedzimy w cieniu, więc też przyjemny wiaterek jest, nie jest gorąco. Ale nie ukrywam, fajnie byłoby ruszyć i w końcu zabrać pierwszego stopa w Kolumbii. I pierwszego stopa w Ameryce Południowej też chciałbym zauważyć. Tak jest, Artur. Tak jest. Ktoś jedzie? Orientacja, orientacja. O, tiraż to jakieś. Dawaj, dawaj. No i nara. Udało się, dopaliśmy pierwszego stopa w Kolumbii. I wiecie co? I jest to taksówka. I bez płacenia. Bo wiemy, że trzeba tutaj się dogadywać od razu, bo są kasę. Więc powiedział, że nie ma problemu, siadajcie, jedziemy. A powiem wam, że początki łapania stopa nie są proste w Kolumbii, bo czekaliśmy ponad 2 godziny. Przeszliśmy ponad 2 km tak samo. I po raz kolejny już się sprawdziła reguła, że kończymy za 5 minut łapać, zmieniamy miejscówkę albo cokolwiek i tutaj proszę zatrzymać się samolocik, także elegancko. Często jest tak, że sobie się ustala deadline łapania, to w ostatniej sekundzie tego deadline'a siada jak złota łapanie. Także oglądajcie, jak wygląda Kolumbia. Gdzie jesteśmy? W miejscowości, która się jakoś nazywa, jak nie pamiętam. Jestem tak zmęczony. Przyjechaliśmy tutaj ogólnie z Monteria. 120 km, coś takiego. Podrósł nas ziomek, dał nam śniadanko, zajebiście. Czyli bardzo fajnie. No i postanowiliśmy, że trzeba wyjść na wylotówkę do miejsca, w którym łączy się wylot z miasta razem z autostradą, to leci na co? Cartagena. Na Cartagenę, tak jest. No i postaliśmy tam sobie z godzinkę. Ani jeden samochód się nie zatrzymał, w ogóle nic, ani ciężarówka, ani nawet taksówka się nie zatrzymała. Podjechała do nas za to policja, pogadaliśmy sobie miło chwilę i powiedzieli, że jak chcemy jechać na Cartagenę, to raczej tamtą drogą nie dojedziemy, więc długo nie myśląc, przeszliśmy na drugą stronę ulicy, zapaliśmy busa do centrum i przeszliśmy, oprócz tamtych 7 km, kolejne 3,5 km prawie po mieście, szukając raz kantoru. W końcu i tak nie znaleźliśmy i chodziliśmy tylko od jednego rogu do drugiego rogu, nas wysyłali z jednego miejsca do drugiego. Zdecydowaliśmy się w końcu wypłacić kasę z bankomatu, znaczy ja się zdecydowałem. Poszliśmy do miejsca, które oznaczone jest na mapie jako Colectivos do Toru Viejo, które jest jakieś 40 km stąd, 50? Stamtąd planujemy łapać stopa, bo podobno tam jest ta droga, która jest taka Wszyscy się zajebista. na Ciebie patrzą. No niech się patrzą. Ola.
W każdym razie nie mamy już sił, a jest godzina 14 do pokonania 680 km. Nawet psy tu nie szczekają. Tak, ale tu gołębi nawet nie ma, bo dawno zawróciły. Ale dowiedzieliśmy się, że podobno ulice dalej są jakieś transport. Chwilę odpoczynku i po prostu już mam dość tego plecaka. Kupiłem nowy, czeka na mnie Medellin i po prostu już nie mogę doczekać, że go zmienię, bo mnie szlak trafia. Po prostu jest tak niewygodny. Po przejściu tych 7 km dzisiaj plecy mi po prostu wysiadają. A wiem, że Wojtek z zadowoleniem czeka na przejście kolejnych trzech na wylotówkę. Nie. Sprawdzę ile to jest kilosów. W każdym razie się rozgadałem. Idziemy, czy dojedziemy, to się okaże. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. When I get closer, will I get closer? Will I get closer? Jestem w Kartagenie! Prawda jest taka, że jesteśmy w hotelu, bo nasz ziomeczek z crowdsurfingu ma hotel. Idziemy zwiedzać miasteczko i jak będziemy zwiedzać, to mam troszeczkę więcej o nim opowiem, bo jest tu trochę historii. Łazimy po mieście i muszę wam się do czegoś przyznać. Byłem już w Kartagenie. W 2010 roku. Byłem w Kolumbii przez 2 tygodnie. Ale wtedy nie byłeś słynnym youtuberem. Tak, podróżnikiem, youtuberem. Nie zmienia to faktu jednak, że nic o niej nie wiem, dlatego musiałem trochę poczytać i Cartagena została założona w 1532 roku przez Pedro de Heredia, a aktualnie znajdujemy się koło wzgórza San Lazaro, gdzie jest fort San Felipe, którego budowa została rozpoczęta w 1647. Ponieważ wejście kosztuje 25 000, czyli prawie $10. Nie decydujemy się tam wchodzić. Co ciekawe jeszcze a propos tej części Kolumbii, jest tutaj dużo czarnoskórych, ponieważ całe Karaiby tutaj zostały ściągane, z Afryki również ściągano tutaj niewolników i wbrew pozorom było ich tutaj więcej niż w Stanach, ponieważ Hiszpanie tutaj przywozili, żeby dla nich budowali. A tak naprawdę Hiszpanie dość często mieli problemy, zwłaszcza tutaj na tym wybrzeżu, ponieważ i Francuzi i Anglicy chcieli sobie zrobić tutaj przejście do Ameryki Południowej, a tędy też transportowano złoto, srebro i wszystkie inne minerały. Dlatego bardzo ważne było, żeby Cartagena była solidnie strzeżona. Dlatego właśnie te wszystkie forty tutaj. A tak naprawdę to nie jest nawet zamek. Nie, przepraszam bardzo. To nie jest fort, a to jest zamek. Bo nazywa się Castillo San Felipe. Jesteśmy teraz w dzielnicy, która się nazywa Getsemani. Jest to dzielnica backpackerska. Można tutaj znaleźć hostele już za $1-2 nawet za noc. Co prawda poziom tych hosteli no, jest właśnie taki za $1-2, więc nie ma się co spodziewać. Nie ma się tu spodziewać luksusów, ale za to tutaj są bardzo ładne uliczki. Zobaczcie na te domy dookoła mnie. Ile gołębi. Ostatni raz tyle to w Krakowie tylko wiedziałem. Można podróżować tak jak my, budżetowo, za 5 dziennie, no to w porywach do 10, zależy jak leży. A można podróżować też na trochę innym budżecie. Patrzcie jaki jacht. A, brytyjska flaga na tyle. Tutaj do góry, proszę bardzo. 3 żagielki z przodu. No nie ukrywam, popływałbym czymś takim. Pytanie, jak tu zagadać do kapitana?
panie kapitanie, bo podróżnicy biedni, nikt nie widzieliśmy statku. Zabierz nas ze sobą. Obok też trochę starsza bandera. Bo nie każdy musi podróżować luksusowo, chociaż podejrzewam, że w czasach świetności ten statek był naprawdę wygodny. No ale teraz mamy czasy takie, że to jest bardzo wygodne. Jedziemy z naszym hostem na wylotóweczkę. Hej, ten odcinek już dobiegł końca. Dzięki, że go obejrzałeś, mam nadzieję, że Ci się podobał, a jeżeli tak, daj łapkę w górę, napisz mi, co Ci się podobało w komentarzu, ewentualnie jakie masz pytania. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, nadamy przycisk, aby subskrybować kanał. Do zobaczenia w podróży. I pierwszego stopa w Ameryce Południowej też chciałbym zauważyć. Tak jest, Artur. Tak jest, tak jest. I wtedy zostaje mi tylko dwa kontynenty, na których chciałbym złapać stopa, żeby odhaczyć jedno z moich marzeń, czyli stopowanie na wszystkich kontynentach. 3 kontynenty, 4. Oj tam cicho.